Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o ubraniach i o modzie, o takiej rozsądnej bardziej modzie, dlatego że moje pierwsze pytanie brzmi, czy Ty też czasami masz wrażenie, że pomimo pełnej szafy ubrań nie masz się w co ubrać, albo druga opcja, po prostu jesteś znudzona swoimi wszystkimi ubraniami i masz wrażenie, że non-stop nosisz to samo. Ja, jako że nie mam nic przeciwko absolutnie powtarzaniu outfitów, chociaż kiedyś to był dla mnie jakiś tam problem, wydawało mi się, że tym bardziej jak robiłam jakieś zdjęcia na Instagram, bo gdzieś się pokazywałam, że założenie 2 razy tego samego outfitu to no tak nie za bardzo, tym bardziej w krótkim odstępie czasu. Teraz nie mam nic przeciwko, ale w końcu zrozumiałam to, że posiadając nawet mniejszą ilość ubrań, jaką obecnie mam w swojej szafie, mogę naprawdę stworzyć wiele stylizacji, kiedy posłużę się jedną techniką, którą właśnie stosuję od dawna i jest to technika Shop My Closet. Ale zanim powiem Wam o tej technice, w czym ona mi pomaga, jak ja ją stosuję w swojej szafie i w swoim codziennym ubieraniu się, to powiem Wam o sponsorze tego odcinka, Lily Silk. Lily Silk tworzy wysokiej jakości ubrania oraz dodatki. Oni się specjalizują w jedwabiu, a poza jedwabiem mają też wysokogatunkową na przykład wełnę, ponieważ sweterek, który mam na sobie, jest od nich i jest wykonany w 100% z wełny merynosów. Jest niesamowicie przyjemny i miły w dotyku. Być może jak wiecie, ja od dłuższego czasu stawiam na jakość kontra ilość. No zdecydowanie po tym czasie, kiedy testowałam sobie lepszej jakości ubrania, a pozbyłam się takich mniej satysfakcjonujących, jeśli chodzi właśnie o jakość, to zauważyłam dużą różnicę i naprawdę nie potrzebuję, nie czuję takiej potrzeby, aby non-stop kupować coś nowego. Jeśli coś z elementów, które za chwilę pokażę, wpadnie Wam w oko lub zobaczycie na stronie coś, czego poszukujecie być może, to możecie skorzystać ze zniżki używając mojego kodu NADM15 lub NADM20 na 20%, w zależności od kwoty, którą wydacie tutaj na ekranie oraz w opisie pod filmem zostawię Wam wszystkie szczegóły. Pokrótce pokażę Wam elementy, które wybrałam sobie od Lily Silk. Otrzymałam ten piękny sweterek, który, tak jak mówię, jest z wełny merynosa. Co ciekawe, on jest dosyć cienki, jak widzicie jest taki delikatnie nawet przezroczysty, natomiast jest bardzo ciepły, świetnie ogrzewa, więc wydaje mi się, że na zimę do budowania warstw będzie się świetnie nadawał. I następnie druga rzecz, którą wybrałam, jest równie przyjemna, cieplutka i tak miękka. Szczerze, naprawdę nie dotykałam nigdy wcześniej tak miękkiego swetra. Jest to sweter wykonany z kaszmiru i on jest taki dosyć prosty w kroju, także według mnie naprawdę idealny do szafy ponadczasowej i do tworzenia stylizacji, ponieważ pasuje praktycznie do wszystkiego. W taki delikatny warkocz ja wybrałam sobie odcień beżowy i to jest przepiękny, taki zgaszony, neutralny beż, ale jest też w odcieniu ecru i też jest przepiękny. No i sweter numer 3 to ten oversize'owy sweter, w którym jestem zakochana. Ja teraz stawiam na wygodę w swojej stylizacji zdecydowanie, tym bardziej jesienią i zimą, ale chcę też wyglądać dobrze, no wiadomo, także zdecydowałam się na ten sweter, który cudownie wygląda do leginsów, do takich luźnych, dzianinowych spodni, więc jest mi wygodnie i bardzo ciepło, ponieważ on jest też długi. On jest wykonany z wełny merynosów w 100%. I ostatnia rzecz, na którą się zdecydowałam, to są te szare, grafitowe właściwie spodnie w kratkę o takim kroju szerokie to są spodnie, ale mają naprawdę bardzo taki podkreślający sylwetkę kształt, pomimo tego, że są właśnie luźne, ponieważ pięknie podkreślają talię. To, że tutaj z tyłu jest guma, daje naprawdę efekt takiej wąziutkiej talii i tutaj się one rozszerzają, sięgają do ziemi i wyglądają bardzo korzystnie dla sylwetki. I powiem Wam, że mam inne pary spodni takich szerokich, które bardzo lubię i chciałabym w nich chodzić teraz, ale jest mi zwyczajnie za zimno, ponieważ są wykonane na przykład z wiskozy, a tutaj mamy wełniane spodnie, które z powodzeniem jesienią i zimą możemy nosić.
I przechodzimy do głównego tematu tego odcinka, czyli metody Shop My Closet. Myślę, że wiele z Was być może już ją stosuje. Ja też ją stosowałam bardziej świadomie lub mniej przez długi czas, a teraz już jest to mój taki go-to, po który sięgam, aby po pierwsze zaoszczędzać czas przy ubieraniu, po drugie, żeby nie kupować aż tyle i po trzecie, aby wykorzystać całkowicie potencjał tego, co moja szafa już teraz skrywa i łączyć ze sobą elementy w ciekawy sposób. Mimo tego, że mam mniej ubrań, to nadal czuję, że mogę stworzyć naprawdę nieskończoną ilość stylizacji. A na czym ta metoda polega? Ja zazwyczaj szukam sobie inspiracji na Pinterestie, ale zdarza się, że też sięgam po nie na Instagramie i kiedy jakaś stylizacja mi się podoba, po prostu sobie zapisuję i później, kiedy zastanawiam się, co na siebie włożyć, to po prostu odtwarzam daną stylizację podobnymi, to jest słowo klucz, podobnymi elementami, które już posiadam, plus dopasowuję je do swojego stylu. Czyli tak, krok pierwszy to zapisanie inspiracji, krok drugi zwrócenie uwagi głównie na kolory i kroje, ponieważ nie zależy nam na tych samych elementach, nie chcemy kupować tutaj kolejnych rzeczy dokładnie takich, jakie nosi dana osoba, nie wiem, na Instagramie lub Pinterestie. Numer 3. Szukamy podobnych elementów w swojej szafie i numer 4. Dopasowujemy je odrobinę do swojego stylu, tak aby nie czuć się przebraną, ale czuć się dobrze i czuć się nadal jak na przykład ja się chcę czuć tak jak ja, jak ubieram na siebie dany outfit, nie chcę się czuć właśnie jak w przebraniu. No i zapisałam sobie kilka inspiracji właśnie pochodzących z Pinterest głównie, które pokażę Wam teraz i pokażę Wam je w stylizacjach, jak je odtworzyłam. Także myślę, że to będzie świetny przykład i taka trochę nauka tego, jak można z tego korzystać. Zaczniemy sobie od stylizacji właśnie z tym półgolfikiem, ponieważ jak go zasuniemy, to mamy fajny taki półgolf cieplutki. I tutaj znalazłam taką przepiękną stylizację z czarnymi, luźnymi spodniami, z zarzuconym na wierzch swetrem beżowym, no taką na luzie, ale bardzo taką chic stylizację. Buty, które wydaje mi się, że były takimi mokasynami, tam ciężko jest zobaczyć dokładnie, zamieniłam na buty Emu w bardzo podobnym kolorze. Zarzuciłam na ramiona ten cieplejszy sweter z Lily Silk i do tego mam okulary i jasną torebkę i daje to naprawdę bardzo fajny vibe i tutaj totalnie nie czułam potrzeby jakiejś dużej zmiany, dlatego że ja się czułam w tym świetnie i jak widzicie, to nie jest w 100% dokładnie identycznie odtworzony outfit, ale jest to właśnie taki podobny vibe, do czego ja zawsze dążę, żeby te stylizacje miały taki podobny smaczek, podobny styl. Kolejna stylizacja również z tym półgolfem jest taka bardzo na luzie. Tutaj akurat na tym zdjęciu ten sweter był trochę taki bardziej luźny. Natomiast ja postawiłam właśnie na ten, który jak dla mnie idealnie się sprawdza, bo ja lubię sobie równoważyć. Czasami lubię nosić, co prawda, całą stylizację taką luźną oversize, ale przeważnie lubię równoważyć, kiedy dół jest luźny, wtedy zakładam sobie bardziej dopasowaną górę i tak też zrobiłam tutaj, użyłam tego swetra. Do tego założyłam mom jeans w brązowym kolorze, buty Emu, podobne do tych, które tutaj ma ta dziewczyna na zdjęciu i brązową torebkę. Ta ze zdjęcia totalnie nie jest w moim stylu, więc postawiłam na swoją karmelową polen i uważam, że wygląda to po prostu świetnie. No i stylizacja numer 3 z tym półgolfem to taka, myślę, że bardziej wiosenna, którą odtworzyłam właśnie na jesienną, ponieważ tutaj ona ma na sobie biały t-shirt. Ja użyłam nadal tego samego półgolfu, tego sweterka Ecri. Do tego ona ma dresy, trench i trampki, można powiedzieć takie. Czyli no Adidas Gazelle, które ja również mam, więc również ich użyłam. Bardzo mi się podoba ta stylizacja pod tym względem, że jest wygodna, uniwersalna, mega komfortowa, ponieważ również założyłam do tego sweterka dresy w takim jasno-szarym, melanżowym odcieniu, moje Adidasy Gazelle i trench na wierzch oraz moją ukochaną czarną torebkę, tylko jest zmieniony jeden element, jest dostosowany do obecnej pogody, także to też jest fajne, że tutaj nie musimy w 100% czegoś odtwarzać, żeby stylówka wyglądała spójnie. Przechodzimy do tego luźnego swetra, który jest naprawdę przepięknie, uwielbiam takie swetry z golfem luźne.
I pierwsza stylizacja to jest odtworzenie takiego stylu, który ja dosyć często widzę na Pinterestie i zawsze sobie zapisuję inspiracje. Mnóstwo mam tego typu inspiracji, gdzie zmieniają się tylko pojedyncze elementy, więc tutaj nie dążyłam konkretnie do jednej stylizacji, tylko do otrzymania tego stylu, właśnie takiej luźnej, cozy bardzo stylówki, czyli do swetra założyłam właśnie luźne dzianinowe spodnie, które mam z zeszłego roku. Do tego założyłam trampki, ale równie fajnie by się tutaj sprawdziły emu, tak jak na jednym z tych zdjęć. Ja się zdecydowałam założyć sneakersy, aby tak troszeczkę coś odmienić. I do tego mam moją ukochaną torebkę, również Polen, tylko że w takim kredowym kolorze. Następnie stylizacja numer 2 jest przepiękna, taka z klasą. Ja co prawda nie założyłam do niej żadnego płaszcza, ale myślę, że świetnie by wyglądała nawet z długim, czy z krótkim beżowym płaszczem, czy nawet z taką ocieplaną wełnianą marynarką. I tutaj po prostu do swetra założyłam takie leginsy, no takie grubsze leginsy czarne. Kalosze długie, mogą to być też oficerki, natomiast na deszczową, jesienną pogodę idealnie się sprawdzą właśnie takie ładne, dopasowane kalosze i czarna torebka i myślę, że naprawdę ta stylizacja bardzo tutaj jest podobna do tej ze zdjęcia i wygląda tak mega z klasą. Stylizacja numer 3 z tym swetrem to również vibe. To słowo się powtarza tutaj non-stop, ale to jest również właśnie taki cozy vibe, do którego ja dążę. No to jest coś, po co praktycznie codziennie sięgam, czy codziennie się inspiruję w właśnie okresie jesienno-zimowym, ponieważ zależy mi, żeby było po prostu ciepło i wygodnie. Luźny sweter, leginsy beżowe lub czarne, tak jak w przypadku poprzedniej stylizacji. Do tego trampki albo buty emu, jakiś szalik albo coś ciepłego zarzucone na wierzch i w moim przypadku do tego swetra założyłam beżowe leginsy, kamizelkę, taki bezrękawnik puchowy, no i karmelowe dodatki. Także mamy podobny vibe, podobny styl, do jakiego dążymy, a jak widzicie, nie odtwarzam w 100% 1 do 1 stylizacji i tutaj właśnie o to mi chodzi. I następnie przechodzimy do sweterka warkoczowego i pierwsza stylizacja, którą chcę odtworzyć, to stylizacja właśnie również z luźnymi spodniami, tak jak w tym poprzednim looku, tylko że tutaj z bardziej dopasowanym swetrem, więc te proporcje są gdzieś tam też właśnie wyrównane, ponieważ on jest taki bardziej klasyczny w kroju, nie jest tak bardzo oversize, także dla osób, które nie lubią może takiego luźnego typowo looku, będzie on lepiej pasował do takich luźnych spodni. Ja sobie też porobiłam zdjęcia swoich własnych stylizacji, żeby móc je Wam pokazać jedna obok drugiej. Do tego zdecydowałam się na buty emu i na karmelową torebkę. Druga stylizacja z użyciem tego sweterka jest już trochę bardziej przerobiona, ponieważ jest nadal na luzie, ale nie jest całkowicie dresowa, ponieważ ta, którą się inspirowałam, była z dresem w roli głównej, ponieważ mamy i spodnie dresowe, i bluzę dresową z kapturem. Ja postanowiłam tutaj użyć tego sweterka, ale założyć do niego spodnie dresowe, takie trochę bardziej dopasowane, żeby jednak, no żeby było wygodnie, ale żeby jednak nadal była to stylówka z klasą. Na to chyba mam identyczną kamizelkę jak ta dziewczyna na zdjęciu, buty emu i czarną torebkę na łańcuszku pikowaną, która fajnie przełamuje ten klimat luźnej stylizacji takim ciekawszym, troszeczkę bardziej eleganckim elementem. I na koniec przechodzimy do grafitowych spodni, w których jestem zakochana i mam masę pomysłów na stylizację z nimi. Tutaj jedna z nich i widziałam mnóstwo inspiracji na taki total grafitowy look właśnie na Pinterestie i ja zdecydowałam się użyć grafitowego swetra z półgolfem, do tego czarną torebkę i moje Adidasy Gazelle, czyli mamy eleganckie spodnie połączone z takimi bardziej luźnymi, codziennymi elementami i daje to naprawdę bardzo fajny, taki codzienny, wygodny look. I stylizacja numer 2, tutaj też delikatnie ją zmieniłam, ponieważ sweter, który jest na tym zdjęciu, jest dosyć luźny, a ja chciałam znowu założyć ten, bo jestem w nim zakochana i chciałam tutaj też właśnie przełamać te proporcje, czyli zrobić górę trochę bardziej dopasowaną przy ciele, a dół luźny. No i właśnie postawiłam na ten półgolf spodnie
luźne oczywiście. Do tego sneakersy, ponieważ mam czarne konwersy, ale teraz wydaje mi się, że konwersy już nie za bardzo nadają się na tą pogodę, więc wolałam założyć skórzane sneakersy i znowu moja ukochana czarna torebka. I następny outfit, który daje trochę podobny vibe, tyle że zmieniamy odcień golfu i założyłam tutaj czarny golf. I do tego zarzuciłam sobie grafitowy szalik, co też fajnie pasuje kolorystycznie i mamy super stylówkę na luzie, która naprawdę jest bardzo efektowna. Powiem Wam, że ja takich pomysłów na stylizację i na odtwarzanie mam naprawdę mnóstwo. Już w tej chwili nawet nie czuję aż takiej dużej potrzeby, żeby sięgać po te inspiracje, aczkolwiek robię to czasami, ale mam wrażenie, że w głowie gdzieś sobie też zapisuję to, co mi się podoba i później już tak intuicyjnie sięgam po dane elementy, ale uważam, że używanie tej metody to jest naprawdę bardzo fajna strategia, aby powstrzymać się od zakupów i ma ona wiele też plusów, o których powiedziałam wcześniej. Także mam nadzieję, że moje propozycje Wam się spodobały. Dajcie znać, co najbardziej wpadło Wam w oko z elementów od Lily Silk. Ja, ciężko miałabym się zdecydować chyba, chociaż na teraz, na takie właśnie zimne dni chyba najbardziej jestem zakochana w tym swetrze, ponieważ on jest taki cozy, milutki, ciepły. Uwielbiam, jak mi jest ciepły i mogę sobie wyjść na jesienny spacer. Także to jest chyba mój ulubieniec, ponieważ wygląda pięknie. Przypominam Wam o kodzie zniżkowym do Lily Silk, który widzicie teraz na ekranie oraz będzie też wraz z linkami do elementów wszystkich, które Wam pokazałam w opisie pod tym filmem. A już teraz dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Czekam na Was w komentarzach, kciuk do góry i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa!